Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Przed nami kolejna porcja premier. Tym razem przyjrzymy się tytułom nadchodzącym do nas w lutym bieżącego roku. To chyba najlepszy miesiąc od dawna i na pewno będzie w czym wybierać. Zapraszam. 3 lutego na PC-tach i najnowszych konsolach powinna zadebiutować gra Norse Oath of Blood. Jej akcję osadzono w Norwegii w okresie dominacji Wikingów. Rozgrywka w Norse opiera się na dwóch głównych filarach, z których pierwszym jest budowa osady. Gromadząc surowce i wznosząc kolejne budynki, patrzymy, jak nasza wioska rośnie w oczach, przyciągając coraz bardziej wyspecjalizowanych osadników. Drugi filar zabawy stanowią taktyczne turowe potyczki z siłami nieprzyjaciela. Oglądając pola bitew z lotu ptaka, musimy odpowiednio pozycjonować poszczególne jednostki oraz umiejętnie wykorzystywać ich mocne strony. 4 lutego w ramach wczesnego dostępu wyłącznie na PC ukaże się Master of Peace. To gra strategiczna typu deck builder z elementami roguelike, inspirowana grami planszowymi i szachami, osadzona w mrocznym gotyckim świecie fantasy. Zamiast tradycyjnych kart gracze budują talię złożoną z najemników, którzy pełnią funkcję figurek szachowych na taktycznej siatce. Każda jednostka ma unikalne cechy i statystyki takie jak atak, zdrowie czy szybkość, a kluczem do zwycięstwa jest tworzenie synergii między nimi. Gracz wciela się w dowódcę ekspedycji przemierzającej krainę pochłoniętą przez czarną mgłę, aby odkryć tajemnicę Smoczej Kuli. Studio Overhype znane jest przede wszystkim z bardzo wymagającej gry RPG Battle Brothers. 5 lutego ich najnowsza produkcja zatytułowana Menace powinna zadebiutować w formie wczesnego dostępu wyłącznie na PC-tach. Menace to taktyczne RPG osadzone w mrocznym świecie science fiction. Dowodzony przez gracza Korpus Marines Republiki dociera do odciętego od światów rdzenia układu planetarnego Wayback, aby zaprowadzić w nim prawo i porządek. Niespodziewanie oddział natrafia na nowe, dziwaczne zagrożenie. Jak zapowiadają twórcy, gra ma być znacznie mniej frustrująca niż Battle Brothers, a jej zasady mają być prostsze do opanowania. Nie znaczy to jednak, że Menace nie będzie wymagające. Tutaj również jeden błąd będzie mógł doprowadzić do śmierci całego oddziału. W Menace dostaniemy bohaterów z własnymi imionami i bogatymi osobowościami, a między różnymi wojownikami tworzyć się będą skomplikowane relacje w zależności od naszych decyzji. Jednocześnie galeria postaci będzie bardzo obszerna, pod tym względem autorzy wzorowali się na serii Jagged Alliance. Gra zaoferuje dużą swobodę wyboru misji i kształtowania relacji z różnymi frakcjami, jednocześnie ma oferować główną linię fabularną z wyraźnym finałem. Autorzy pilnują jednak tego, aby historia była mocno elastyczna, a misje generowane będą proceduralnie, więc nie musimy się obawiać, że podczas ponownego przechodzenia gry natrafimy na te same wyzwania. Menace, podobnie jak miało to miejsce w Battle Brothers, ma pozwolić wielu graczom na spędzenie w grze setek godzin. Nieco zakurzona, ale niekwestionowana ikona pierwszego PlayStation, czyli Dragon Quest VII, doczeka się odświeżonej wersji w pełnym trójwymiarze. Gra zawita na PC, Nintendo Switch 1 i 2, PlayStation 5 oraz Xboxy Series XS już 5 lutego bieżącego roku i będzie nosić nazwę Dragon Quest VII Reimagined. Za produkcję odpowiada studio Square Enix. Dragon Quest VII opowiada historię grupy bohaterów, która ma za zadanie zbadać tajemnicze wyspy otaczające ich rodzinną krainę Estart. Przenoszą się między nimi za pomocą starożytnych run. Walki toczymy oczywiście w systemie turowym, ale tym, co naprawdę wyróżnia siódemkę spośród innych gier serii, jest jej objętość. Jedno podejście do fabuły może zająć graczowi 100 czy nawet więcej godzin. 6 lutego wczesny dostęp opuści gra Humanity Z. To sandbox z elementami RPG oraz survivalu, który jest dostępny wyłącznie na PC. W grze odwiedzamy świat, w którym znana nam cywilizacja upadła przez epidemię zombie. Błyskawicznie powiększająca się horda nieumarłych opanowała glob, stając się drapieżnikiem zdolnym zdziesiątkować ludzkość. Lata później garstka ocalałych nadal walczy o przetrwanie. Jedni z nich myślą tylko o przeżyciu następnych dni, inni wciąż wierzą, że człowiek może odzyskać dawną władzę. Produkcja studia Yodubs skupia się więc na walce o przetrwanie w świecie po apokalipsie żywych trupów, oferując rozgrywkę zarówno dla pojedynczego gracza, jak i sieciową kooperację dla 4 osób. Od premiery ostatniej odsłony serii nie ominęło już kilka lat, jednak kilka miesięcy temu firma Koei Tecmo oficjalnie zapowiedziała grę Nioh 3, która zadebiutuje 6 lutego na PC i PS5.
produkcja przenosi nas do uniwersum fantasy inspirowanego feudalną Japonią. Nowością w serii jest otwarty charakter świata. Przeklętą krainę możemy swobodnie przemierzać, wcielając się w postać wojownika walczącego z yokai. Drugą nowością wprowadzoną w Nioh 3 są dwa style walki. Postawa samuraja przywodzi na myśl styl z poprzednich części serii, przy czym wzbogacono ją o nowe akcje. Postawa ninja natomiast jest przeznaczona dla miłośników szybkich i zwinnych postaci, dla których wykonywanie uników i akcje powietrzne są ważniejsze niż siła ataków. W Nioh 3 można grać w pojedynkę lub w trybie multiplayer przez internet. Gra pozwala nam pomagać, a także prosić innych graczy o pomoc. Romeo is a Dead Man to trzecioosobowa, brutalna gra akcji, za której opracowaniem stoi studio Grasshopper Manufacture. Produkcja zadebiutuje 11 lutego na PC-tach i najnowszych konsolach. Głównym bohaterem gry Romeo is a Dead Man jest tytułowy Romeo Stargazer. Na 5 sekund przed niechybną śmiercią protagonista zostaje uratowany i uwięziony pomiędzy światem żywych i umarłych. Od tej pory jako agent specjalny FBI do spraw czasu i przestrzeni musi zająć się polowaniem na najbardziej poszukiwanych zbiegów, których ściga przez różnorodne wszechświaty. Niejako przy okazji protagonista stara się dowiedzieć, co się stało z jego nagle zaginioną dziewczyną, Julią. Po Yakuza Kiwami oraz Yakuza Kiwami 2 japoński zespół Ryuga Gotoku Studio przygotował remake trzeciej części serii, czyli Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties. Mowa o pakiecie zawierającym zmodernizowaną wersję podstawowej wersji gry Yakuza 3, a także Dark Ties będące osobną produkcją. Pozycja zadebiutuje 11 lutego na PC-tach oraz konsolach PS4, PS5, Xbox Series XS i Nintendo Switch 2. Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties oczywiście wyróżnia się na tle pierwowzoru za sprawą gruntownie odświeżonej grafiki. My jednak skupimy się na Dark Ties, będącej osobną opowieścią poświęconą znanemu z podstawki Yoshitace Mine. Po tym jak jego firma upadła, swoje szpony wyciągnął po niego mroczny półświatek Yakuzy. Niemniej chęć odnalezienia prawdziwych więzi wciąż pozostaje w nim silna, a ich poszukiwania zmuszają go do toczenia walk bokserskich i popychają do przeżywania rozmaitych przygód. Włoskie studio Milestone całkiem niedawno zapowiedziało 6. odsłonę swojego flagowego cyklu poświęconego motocyklowym grom wyścigowym, czyli Ride 6. Produkcja zmierza na PC-ty, PlayStation 5 oraz Xboxy Series XS, a jej debiut przewidziano na 12 lutego. Głównym trybem będzie Ride Fest, czyli motocyklowy festiwal będący prawdziwym świętem ścigania na jednośladach. W jego ramach przyjdzie nam walczyć o zwycięstwo z 10 czempionami, w tym prawdziwymi zawodnikami pokroju Casey'a Stonera, Toriego Bailisa czy Gaia Martina. Ponadto do naszej dyspozycji zostaną oddane szybkie wyścigi i kreator mistrzostw, a także tryb multiplayer na podzielonym ekranie lub przez internet. Ścigać się będziemy ponad 250 motocyklami z różnych kategorii i co najważniejsze, nie tylko na asfalcie, lecz również m.in. na szutrze. Kilka miesięcy temu zapowiedziano nową grę z cyklu strategii turowych z elementami RPG osadzonych w mrocznym uniwersum fantasy. Disciples Domination, bo o tej produkcji mowa, ukaże się 12 lutego na najnowszych konsolach oraz PC. Za grę z serii tym razem odpowiedzialny jest zespół Artifacts. Disciples Domination powrócimy do Nevendaru i tak jak w ostatnim Liberation wcielimy się w rolę królowej Aviany, aby spróbować ocalić i utrzymać w ryzach królestwo, w którym to coraz bardziej zaczyna szerzyć się szaleństwo. Będzie to nie lada wyzwanie dla protagonistki, gdyż męczy ją strach i własna moc, co niekorzystnie wpływa na jej relacje z sojusznikami Imperium. Przyszłość Nevendaru ma zależeć wyłącznie od decyzji podjętych przez nas w trakcie rozgrywki. Podczas sprawowania rządów ze stolicy Królestwa Ilian będziemy mogli konsultować się z naszymi towarzyszami, co pomoże nam w odkrywaniu górskich klanów czy konfrontacji ze skorumpowanym jasnowidzem. 13 lutego na PC-tach oraz konsolach PS5, Xbox Series XS, a także Nintendo Switch 2 powinna zadebiutować produkcja zatytułowana Reanimal. To przygodowa gra akcji w konwencji horroru od Tertiary Studios, autorów dwóch pierwszych części Little Nightmares. Głównymi bohaterami Reanimal są brat i siostra, których pobyt na wyspie niegdyś będącej ich domem zmienił się w koszmar. Sieroty muszą nie tylko uciec z tego przerażającego skrawka lądu, lecz również uratować swoich zaginionych przyjaciół. Rozgrywka przypomina to, co znamy z Little Nightmares. Przygoda wiedzie nas przez klimatyczne lokacje, pomiędzy którymi przemieszczamy się na pokładzie łódki.
Przemierzając te miejsca musimy wykazywać się pomysłowością, by rozwiązywać zagadki środowiskowe, a także sprytem, by radzić sobie z napotkanymi przeciwnikami. W Reanimal można grać w pojedynkę bądź w trybie współpracy przez internet lub na wspólnym ekranie. 13 lutego na PC-tach i najnowszych konsolach zadebiutuje gra High on Life 2. Podobnie jak jedynka, druga część serii strzelanek od studia Squanch Games zaskoczy nas humorystycznymi wątkami oraz niekonwencjonalnym podejściem do rozgrywki. Do gry powróci tajemniczy gość z przeszłości, który wyznacza nagrodę główną za siostrę protagonisty, przez co ten nie będzie mógł spać spokojnie po udanej akcji ratunkowej przeprowadzonej w jedynce. Wraz z gadającymi i momentami irytującymi broniami stawimy czoła kosmicznej rasie zagrażającej ludzkości. Niestety tytuł nie otrzyma języka polskiego. Death in Antares to nadchodząca gra z gatunku Survival Management z elementami RPG, tworzona przez studio Ishtar Games i wydana przez firmę Nacon. Gra zadebiutuje 19 lutego wyłącznie na PC. Akcja produkcji została osadzona w realiach science fiction. Gracz dowodzi tutaj 10-osobową załogą specjalistów, których statek po przejściu przez tajemniczy tunel czasoprzestrzenny rozbija się na nieznanej planecie w systemie Antares. W grze przyjdzie nam zarządzać stworzonym obozem. Kluczowe jest dbanie o potrzeby załogi oraz rozbudowa bazy z wykorzystaniem szczątków statku. Każdy z 10 grywalnych bohaterów posiada własną przeszłość, ambicje i sekrety. Wybory gracza wpływają na relacje między nimi, co może prowadzić do sojuszy, rywalizacji, a nawet zdrad. Gra oferuje taktyczne starcia w systemie turowym z nowymi mechanikami. Na 19 lutego zaplanowano premierę skradanki Styx Blades of Greed. Gra ukaże się na PC-tach i najnowszych konsolach. Pod względem mechanik najnowsza produkcja czerpie garściami z dorobku dwóch wcześniejszych odsłon cyklu, jednak wprowadza również sporo od siebie. Co istotne, nasz znajomy Goblin dał sobie spokój z pracą dla innych, teraz przewodzi własnej drużynie i realizuje własne cele. Korzysta przy tym z licznych umiejętności zarówno ze znanego z poprzedniczek klonowania i niewidzialności, jak również nowych, takich jak kontrola umysłu czy manipulacja czasem. Gra zaoferuje 3 otwarte obszary. Wyznaczający granicę świata ludzi mur, tętniącą życiem wioskę orków Turquoise Dawn i ruiny elfickiej stolicy Akenash. Przemieszczanie się po nich ułatwią lotnia, kotwiczka i pazury. Odblokowanie danego narzędzia ma zapewnić dostęp do nowych obszarów, co oznacza, że Styx Blades of Greed będzie miał w sobie pierwiastek Metroidvanii. Studio Hamlet Games zaplanowało wydanie gry Ember Bane na 24 lutego. Platformą docelową są PC-ty, a wersje konsolowe ukażą się w późniejszym terminie. Mówimy tutaj o pikselowej grze akcji typu Metroidvania, w której walka i eksploracja opierają się na wykorzystaniu 4 żywiołów: ognia, lodu, ziemi i powietrza. Historia koncentruje się na podróży Ofelii, która ma na celu zgładzenie złowrogich bogów żywiołów i przywrócenie równowagi w krainie Elsinore. 26 lutego wyłącznie na PC-tach powinna zadebiutować gra Fall of an Empire. To strategia 4X osadzona w imperium inspirowanym cesarstwem zachodniorzymskim oraz Bizancjum. Za produkcję odpowiada studio JG Games, za którym stoi jedna osoba, Australijczyk Joe Gibbs. Tytuł wyróżnia survivalowy charakter rozgrywki, objawiający się tym, że państwo, nad którym obejmujemy władzę, stoi w obliczu niechybnego upadku. W efekcie nie istnieje możliwość zwycięstwa, można jedynie odwlec przegraną. Do przytłaczających problemów należą najazdy ze strony barbarzyńskich plemion, wewnętrzne bunty, uszczuplenie w legionach i pustota skarbców. Nawet zmieniające się pory roku wystawiają na próbę naszą logistykę. Od kwietnia 2024 roku Leysara Summit Kingdom jest dostępna na Steam w ramach Early Access. Wersja 1.0 powinna zadebiutować 27 lutego w zasadzie na wszystkich obecnie dostępnych platformach. Leysara to polska gra strategiczna typu City Builder, w której wznosimy na zboczach wysokich gór miasta rodem z Nepalu czy Tybetu. Gra oferuje rozbudowaną kampanię oraz tryb sandboxowy. Na 27 lutego przewidziano debiut Tales of Berseria Remastered. To odświeżona wersja popularnego cyklu gier typu JRPG od Bandai Namco, zapoczątkowanego jeszcze w 1995 roku. Co ciekawe, Tales of Berseria była pierwszą grą z serii, w której protagonistą nie jest mężczyzna. Kierujemy tutaj bowiem poczynaniami młodej piratki Velvet Crow, mieszkającej w fantastycznym świecie Midgandu. Zremasterowana wersja ukaże się na PC-tach oraz konsolach PS5, Xbox Series XS i Nintendo Switch 2.
Na 27 lutego zaplanowano premierę jednego z tegorocznych hitów, mowa o wyczekiwanym Resident Evil Requiem. Produkcja jako kolejna z serii została opracowana i wydana przez firmę Capcom. Najnowsza odsłona zaoferuje dwoje grywalnych bohaterów. Główną protagonistką jest Grace Ashcroft, czyli agentka FBI, która zostaje wysłana do Raccoon City, będącego epicentrum biologicznej katastrofy o globalnej skali, gdzie 8 lat wcześniej została zamordowana jej matka. Drugim bohaterem jest znany z poprzednich odsłon Leon S. Kennedy i choć materiały promocyjne sugerują, że to Grace gra pierwsze skrzypce, w rzeczywistości Leon nie będzie tylko dodatkiem. Jak zdradzili twórcy, proporcje czasu ekranowego obu postaci będą niemal równe, a struktura Requiem przypomina pod tym względem Resident Evil Revelations. I to tyle, moi drodzy. Na koniec pozostaje zaprosić na kanał, na którym oprócz tego typu filmów znajdziecie wybrane informacje ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!